Cześć, witam Was w kolejnej części budowy modelu Forda TFC z wydawnictwa Modelik. W poprzednim odcinku zbudowaliśmy przednie zawieszenie, a dziś przenosimy się na tył pojazdu. Przed nami kolejny ważny etap budowy podwozia, ponieważ zajmiemy się wykonaniem tylnego zawieszenia. Pracę podzieliłem na dwa etapy. Najpierw zbudujemy resor piórowy, który będzie stanowił podstawę całego zawieszenia. Następnie wykonamy tylny most napędowy i połączymy wszystkie elementy w jedną całość. Nie przedłużając, zapraszam do warsztatu. Na początek zabieram się za wykonanie tylnego resoru. Jest to element bardzo podobny do resoru przedniego, różniący się przede wszystkim kształtem i wygięciem. Sama konstrukcja oraz sposób budowy są praktycznie takie same, dlatego wykorzystam tutaj podobną technikę pracy. Podstawę resoru wykonam metodą, którą pokazywałem w jednym z poprzednich filmów, w poradniku dotyczącym wyginania długich elementów kartonowych. Link do tego materiału zostawiam w górnym rogu. Ten element jest trochę prostszy od poprzedniego resoru, dlatego mam nadzieję, że wykonanie pójdzie sprawnie i bez większych problemów. Na początek przenoszę linię gięcia na niezadrukowaną stronę elementu. Następnie delikatnie zaznaczam miejsca, w których za chwilę wykonam rowki ułatwiające późniejsze zagięcie kartonu. Rowek wyskrobałem drugą stroną ostrza skalpela. Tak prezentuje się gotowy efekt. Następnym krokiem jest wycięcie elementu. Do tego celu używam metalowej linijki oraz noża Olfa. W tym przypadku jest to model AK5 z ostrzem KB3. Część wewnętrzną rozcinam na pojedyncze elementy. Wszystkie elementy skleję klejem BCG. Tak prezentuje się podklejony element. Przed samym gięciem w przygotowany rowek nanoszę niewielką ilość kleju BCG. Wzmacnia to miejsce zgięcia i sprawia, że karton po uformowaniu zachowuje odpowiednią sztywność. Krawędzie wzmacniam klejem CA, a po wyschnięciu delikatnie szlifuję, aby wyrównać łączenia i uzyskać gładką powierzchnię. Na koniec wykonuję retusz krawędzi wcześniej przygotowaną mieszanką farb. Do takiej pracy używam małego pędzelka w rozmiarze 5.0. Podstawa mocowania resoru jest już gotowa. Teraz zabieram się za wykonanie samego resoru. Sam resor to nic innego jak kartonowa kanapka, składająca się z kilku odpowiednio ukształtowanych pasków. Zaczynam więc od wycięcia wszystkich elementów. Na początek sklejam ze sobą dwa elementy tworzące pierwsze ogniwo resora. Aby równo ułożyć oba elementy, wspomagam się dwoma klockami Lego. Na tym etapie retuszuję również końcówki resorów, ponieważ po sklejeniu całości dostęp do nich będzie już bardzo utrudniony. W miejscach gięcia nasączam karton klejem BCG,
Czekam chwilę, aż zmięknie i formuję odpowiednie wygięcie za pomocą stalowych prętów na podkładce z dużej gumki do ścierania. Do uzyskania prawidłowego kształtu korzystam z szablonu. Dzięki temu resor będzie miał odpowiednie ugięcie. Tak prezentuje się element po uformowaniu, jeszcze przed wykonaniem retuszu. Przy retuszu małych elementów mocuję je do taśmy Tamiya. Dzięki temu mogę je łatwo obracać i wygodnie wykonać retusz z każdej strony. Dodaję ostatnie elementy. Paski obejmujące resor, które utrzymują wszystkie warstwy razem. I w ten sposób pierwszy element tylnego zawieszenia mamy gotowy. Kolejnym etapem budowy tylnego zawieszenia będzie wykonanie tylnego mostu napędowego. Pracę rozpoczynam od przygotowania wszystkich potrzebnych elementów. Widzimy tutaj mechanizm różnicowy, który składa się z 9 części i właśnie od niego zaczniemy budowę. Na tym etapie warto przygotować sobie również oś przebiegającą przez cały most. W moim przypadku wykonam ją z pręta polistyrenowego o średnicy 2 mm, co zapewni odpowiednią sztywność całego elementu. Na początek wycinam krążki stanowiące środek mechanizmu różnicowego. Zostały one wcześniej podklejone klejem Budapręt do kartonu o grubości 0,5 mm. Okrąg wycinam, stopniowo dociskając ostrze noża punkt po punkcie tuż obok siebie. Element delikatnie doszlifowuję, usuwając wszelkie nierówności powstałe podczas wycinania. Używam do tego papieru ściernego o gradacji 400 umieszczonego na elastycznym klocku.
Dzięki temu papier dopasowuje się do kształtu elementu, pozwalając wygładzić jego krawędzie i uzyskać bardziej regularny, okrągły kształt. Otwory pod oś wycinam sztancą biopsyjną o średnicy 2 mm. Owijka elementu to standardowy prostokąt. Najpierw wycinam otwór pod wał, a następnie wycinam cały element za pomocą noża i metalowej linijki. Do wycinania końcówek używam żyletki jednostronnej. Od razu wycinam je pod odpowiednim kątem, dzięki czemu po uformowaniu elementu nie będzie potrzeby wykonywania retuszu. W tym przypadku zdecydowałem się na kształtowanie elementu na sucho, bez użycia kleju BCG. Standardowo wykorzystuję do tego dużą gumkę do ścierania oraz metalowe pręty. Element formuję do momentu, aż oba końce dokładnie się ze sobą zejdą, a całość będzie utrzymywała nadany kształt. Ważnym etapem przy klejeniu całości jest impregnacja klejonych krawędzi klejem BCG. Po naniesieniu kleju odczekuję około 10 minut, aż odparuje z niego woda i klej przeschnie. Następnie nanoszę klej na obie krawędzie i sklejam je ze sobą. Ważne, aby podczas klejenia na bieżąco korygować ich ułożenia, tak aby całość zachowała odpowiedni kształt. W tym przypadku, gdy przyklejam oklejkę do krążków, retusz wykonuję jeszcze przed sklejeniem elementu. Tak jak przy budowie resoru, wykorzystuję wcześniej przygotowaną mieszankę farb oraz pędzelek 5.0. Dzięki temu, że element jest wcześniej zabezpieczony kaponem, nadmiar farby, który przypadkowo wypłynie na nadruk, można szybko i łatwo wytrzeć. Retuszuję również krążki. Staram się nie malować całej krawędzi, tylko delikatnie samą końcówkę. Klej BCG zdecydowanie lepiej łapie, kiedy powierzchnia klejenia zostaje takim, można powiedzieć, czystym kartonem. Jak przy poprzednich elementach, nanoszę klej na krawędzie, żeby je zaimpregnować. Najpierw nakładam go na oklejkę, później na krążki i zostawiam na chwilę, żeby odparował. Nakładam naprawdę cienką warstwę kleju. Szczególnie przy oklejce trzeba uważać, żeby nie przegiąć i nie zdeformować za bardzo elementu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, po wyschnięciu delikatnie poprawiam jego kształt. Klejenie to już właściwie formalność. Na początku jeszcze raz wszystko przymierzam, żeby sprawdzić, czy wymiary przypadkiem się nie rozjechały. Wkładam jeden krążek, smaruję krawędź klejem i dopycham go do końca. Przy klejeniu drugiego pomagam sobie klockami Lego. Przy okazji dociskam też element po całym obwodzie, żeby wszystko dobrze się skleiło. Następnie biorę się za wycięcie zewnętrznego, bocznego elementu. Jest to stożek. Zaczynam od wycięcia środka, wykorzystując technikę nadzięcioła. Staram się zrobić jak najwięcej krótkich wkłuć obok siebie, żeby krawędź wyszła jak najrówniejsza. Mechanizm różnicowy ma dwa takie elementy. Jeden pokażę Wam dokładnie od początku do końca, a drugi wykonuję już analogicznie, żeby nie zanudzać Was oglądaniem tego samego po raz drugi.
Krawędź zewnętrzną wycinam pod lekkim kątem. Po ukształtowaniu elementu chcę w ten sposób uniknąć uskoku na łączeniu z podstawą. Dzięki temu nie będę musiał później robić retuszu albo ograniczę go do minimum. Tak samo przygotowuję również cięcia na końcówkach elementu. Warto tutaj zaznaczyć, że przy takich elementach odcinam również pasek łączący. Nie korzystam z niego, ponieważ chcę ograniczyć uskok wynikający z grubości kartonu. Nie dodaję też żadnych dodatkowych wzmocnień po uformowaniu i sklejeniu elementu. Jest on na tyle mały, że klej BCG trzyma go wystarczająco mocno. Do formowania tego elementu używam kleju BCG. Smaruję nim całość i czekam chwilę, aż klej wsiąknie w karton i odpowiednio go zmiękczy. Formowanie zaczynam od dużej kulki, delikatnie wygładzając element na podkładce z gumki do ścierania. Tutaj warto uzbroić się w trochę cierpliwości i stopniowo nadawać elementowi odpowiedni kształt, żeby efekt końcowy był jak najlepszy. Po chwili przechodzę do mniejszej kulki. Ten etap pokażę Wam w całości, ale w przyspieszeniu. Jest to dość pracochłonne, bo nawet przy trzykrotnym przyspieszeniu widać, ile czasu zajmuje dokładne uformowanie tego elementu. Formuję element do momentu, aż obie krawędzie dokładnie zejdą się ze sobą. Element sklejam za pomocą kleju BCG. Pomijam tutaj dodatkową impregnację krawędzi, ponieważ podczas formowania karton został już odpowiednio nasączony klejem. Krawędź klejenia delikatnie wygładzam. W tym przypadku miałem akurat pod ręką kulkę, więc wykorzystuję ją do urównania łączenia. Nakładam klej BCG na krawędź walca, która będzie łączona. Chyba słowo impregnacja i BCG są już najczęściej powtarzanymi słowami w tym filmie. Składam całość palcami, żeby wyczuć ewentualne nierówności czy uskoki i na bieżąco je poprawiać. Zewnętrzne elementy mostu to również krążki z oklejką. Wykonuję je dokładnie tak samo jak środek mechanizmu różnicowego, dlatego tutaj pokażę tylko krótkie urywki z wycinania i klejenia. Są natomiast dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza to wycinanie oklejki, która ma zaledwie 1,5 mm szerokości. Po wycięciu jednej krawędzi, przy wycinaniu drugiej pierwszy ruch nożem robię bardzo delikatnie, praktycznie bez nacisku. Chodzi tylko o to, żeby wyznaczyć tor cięcia dla noża. Przy próbie wycięcia od razu na pełną głębokość może się zdarzyć, że element zostanie wyciągnięty spod linijki i uszkodzimy go podczas cięcia.
Druga rzecz to samo klejenie elementu. Żeby łatwiej kontrolować cały proces, wkładam do środka stalowy pręt. Dzięki temu mogę bez problemu dociskać miejsce łączenia, bez obawy o uszkodzenie czy zniekształcenie elementu. Jak wiadomo, zazwyczaj nie trafimy idealnie ze średnicą pręta, którego akurat potrzebujemy. W takim przypadku wspomagam się taśmą Tamiya, którą nawijam na pręt, aż uzyskam odpowiednią średnicę. Dzięki temu element jest dobrze podparty od środka i mogę spokojnie skleić łączenie. Kolejnym elementem są półosie, a dokładniej ich osłony. Jest to stożkowa rurka. Na początek wycinam element, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego kąta. Tak jak wcześniej, chodzi o to, żeby uniknąć uskoku przy późniejszym klejeniu. Rurkę formuję na mokro za pomocą kleju BCG. Warto zwrócić uwagę również na sposób, w jaki wykonuję ten ruch. Nie jest to zwykła idealna rurka, tylko stożek, więc formowanie musi wyglądać trochę inaczej. Element po uformowaniu powinien sam trzymać na dany kształt. Wtedy mamy pewność, że później nie będzie problemów z jego sklejeniem ani z odkształceniem. Na końcowym etapie formowania wspomagam się miękkością opuszków palców oraz stalowym prętem. Dzięki temu mogę delikatnie dopracować kształt elementu. Na początku sklejam końcówki elementu, a dopiero później przechodzę do sklejenia środkowej części. Dzięki temu łatwiej kontrolować cały kształt podczas klejenia.
Element zewnętrzny to znowu stożek. Łączy on osłonę półosi z zewnętrzną częścią mostu. Krawędzie delikatnie szlifuję i ścinam pod kątem, żeby po połączeniu uniknąć niepotrzebnego uskoku. Drugą stronę razem z rurką i tym elementem wykonuję dokładnie w taki sam sposób. Element formuję w taki sam sposób jak poprzednie, na mokro za pomocą kulek. W końcowym etapie wspomagam się prętem, żeby delikatnie skorygować kształt i wygładzić jego owal. Teraz wisienka na torcie. Składamy wszystko w całość. Wcześniej wspomniany pręt polistyrenowy został skrócony, żeby łatwiej było nim operować. Zaczynam od mechanizmu różnicowego, następnie doklejam osłony półosi i na końcu montuję zewnętrzne końcówki. Do klejenia oczywiście używam naszego najczęściej wspominanego w tym filmie kleju. Na filmie nie pokazuję już wszystkich etapów pasowania, żeby Was nie zanudzać. Na każdym etapie wszystko było wcześniej sprawdzane na sucho, żeby uniknąć jakiejś wtopy. Na szczęście model jest opracowany naprawdę dobrze, więc z pasowaniem nie było żadnego problemu. Nie robię również tutaj żadnych cięć, żeby pokazać Wam ten ostatni etap w całości. Drugą stronę sklejam dokładnie w taki sam sposób.
Gdy korpus mamy już sklejony, zostaje nam jeszcze element imitujący połączenie dwóch połówek mechanizmu różnicowego. Obie połówki sklejam ze sobą klejem Budapren. Środek wycinam sztancą biopsyjną. Akurat trafił się rozmiar, który idealnie pasował do tego elementu. Zewnętrzną część, tak jak w poprzednich elementach, wycinam nożem, a następnie wyrównuję papierem ściernym na elastycznym klocku. Przyklejam element klejem BCG, po kawałku, cały czas pilnując, żeby zachować odpowiednią osiowość. Na koniec zostaje już tylko retusz i mamy gotowy element. No może nie do końca gotowy. Połówki są przecież połączone śrubkami, a na elemencie mamy je tylko nadrukowane, więc szkoda zostawić je w takiej formie. Można oczywiście wykorzystać zapas koloru i wyciąć imitację za pomocą odpowiednio naostrzonej igły lekarskiej. Ja tym razem postanowiłem pójść trochę bardziej w nowoczesność i zastosować śrubki żywiczne, w tym przypadku o średnicy 0,6 mm. Pomalowałem je w kolor elementu i przykleiłem w wyznaczonych miejscach, oczywiście klejem BCG. Na tym etapie zakończymy ten odcinek. W poprzednim zajmowaliśmy się przednim zawieszeniem, a w tym wykonaliśmy tylne zawieszenie i tylny most. W kolejnym odcinku zajmiemy się wydechem i zaczniemy łączyć wszystkie wykonane do tej pory elementy w całość. Ale zanim zakończymy, mam do Was jeszcze jedno pytanie. W dziale posty wrzuciłem ankietę. Jako że zbliżamy się do końca budowy, trzeba podjąć decyzję w sprawie nitowania pojazdu. Mamy tutaj dwie opcje. Klasyczną,
czyli nity wykonujemy z zapasu koloru. Wycinamy i retuszujemy małe elementy kartonowe lub nowoczesną drogą, z zastosowaniem nitów żywicznych, które trzeba odpowiednio przygotować i pomalować. I tutaj pytanie do Was, którą drogę chcecie zobaczyć na filmie? Dajcie znać w ankiecie. Opcja, która wygra, zostanie zastosowana przy budowie modelu. Ciekaw jestem, którą wersję wybierzecie. A korzystając z okazji, chciałbym Wam bardzo podziękować za ponad 500 subskrypcji. Naprawdę super widzieć, że kanał się rozwija i że coraz więcej osób zagląda tutaj na wspólne budowanie modelu. Dzięki również za wszystkie komentarze, łapki w górę i całe zaangażowanie w kanał. Czytam Wasze komentarze i naprawdę bardzo to doceniam. Szczególnie cieszy mnie to, że coraz częściej pojawiają się dyskusje i własne pomysły dotyczące budowy. Właśnie o to chodzi w tym kanale. Jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych części budowy Forda TFC. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.